Heion Sedai no Idaten Taichi. Anime ocenione na 7,63 przez około 75 000 osób. Anime ma 11 odcinków i było emitowane w okresie 23 lipiec 2021 do 28 września 2021. Producentami są Aniplex, Dentsu, Haku Sensha i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy ta specyficzna grafika mi się spodobała? Czy fabuła w tym tworze jest jakkolwiek interesująca? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wrażeniach z anime. Z anime, które poznałem dzięki shortom na YouTube, które zaciekawiło mnie humorem oraz walkami. Leżało to sobie trochę na mojej liście do obejrzenia, aż w końcu nadszedł czas, by wziąć się za to. O czym właściwie jest to anime? Heion Sedai no Idaten Taichi to anime, które opowiada o swego rodzaju bogach, a przynajmniej za takowych ludzie ich mają, a tak naprawdę nazywają się Idaten, którzy są zrodzeni z silnych błagań czy modlitw ludzi. I my poznajemy kilku z nich na sam początek. Głównymi bohaterami są Rin, która żyje już ponad 800 lat albo i dłużej, chłodna, okrutna i praktycznie nie do pokonania, niska staruszka? Nie wiem, czy to dobre określenie, bo wygląda na młodą dziewczynę, ale ma już swoje lata. Hayato, chłopaczek, który próbuje pokonać swoją mistrzynię i który dostaje od niej ciągle srogi wpierdol, bo inaczej się tego nazwać nie da. I Slay, czyli geniusz, który ma łeb na karku, wszystko chłodno kalkuluje i stara się być ostrożny ze swoimi działaniami, który omija Rin za wszelką cenę, bo wie, że jak ją spotka, to ta będzie chciała go trenować, a ten wie, że skończy się to prawdopodobnie jego zgonem. Chociaż ich nie da się praktycznie zabić. Ostatnia główna bohaterka to Paula, czyli wesoła dziewczyna, która z walką ma niewiele wspólnego i która jest słodka, niewinna i potrafi się poruszać bez wydawania jakiegokolwiek dźwięku. Na początek mamy aby tę czwórkę, ale później dojdzie bodajże dwóch innych Idaten. Jaki właściwie jest ich cel? Ano taki, że mają walczyć z demonami, choć nie powinno ich już być, bo 800 lat temu dziadek Rin i jego towarzysze zapieczętowali demony na górze, gdzie Rin pilnuje tego miejsca za wszelką cenę, by nic nie naruszyło pieczęci. Co się okazuje, przetrwało kilku i ukrywają się, by nie zostali zabici przez Idaten oraz starają się zwiększyć populację ponownie demonów. Co ciekawe, 800 lat temu były to bezmózgie, durne stwory, a dzisiaj są to jednostki inteligentne i wyglądają jak ludzie, choć potrafią zmieniać swoje ciało. Jak to się właściwie stało? Ewolucja, technologia, czary? Nie pamiętam szczerze mówiąc, a ktoś to wytłumaczył. W pewnym momencie demony postanowiły się pozbyć Idaten, ale nie do końca mieli świadomość siły Rin i gdy się dowiedzieli, to dosłownie obsrali zbroję i zastanawiali się długo, co z tym zrobić i jak się jej pozbyć. I to jest główny wątek, walka między demonami a Idaten, ale dochodzą tu też kwestie tej pieczęci, tajemniczego władcy demonów, polityki i tak dalej. To, co mi się mega spodobało w tym anime, to przede wszystkim humor oraz walki. Mimo prostej grafiki według mnie i jasnych kolorów, których fanem nie jestem, to strasznie mnie zaciekawiło to anime i moje główne pytanie brzmi, gdzie do cholery drugi sezon? Momentami to anime jest też okrutne i krwawe, zwłaszcza w pewnym momencie tortur, ale nie powiem, kiedy to się dzieje. Sporo tu też erotyzmu, ale to przez bohaterkę Miku, która jest ucieleśnieniem seksu. Naprawdę. To nie jest jednak jej jedyna cecha, bo ma też dwa duże znaczy ma bardzo ciekawy umysł. To miałem na myśli. I to akurat fakt, bo ta dziewczyna potrafi łączyć kropki oraz bardzo trafnie wysuwać wnioski. Nie nadaje się kompletnie do walki, ale potrafi wyprzedzić kogoś nawet nie o 2 czy 3 kroki, ale sporo w przód, więc są z nią spore problemy, jeśli chodzi o odnalezienie jej i pozbycie się, bo jest ona prawdopodobnie największym zagrożeniem. Całość anime to dla mnie kawał naprawdę dobrej roboty, bo zaciekawiło mnie, wciągnęło i sprawiło, że naprawdę chciałem i chcę drugi sezon. Po obejrzeniu całego miałem takie... To już? Bo nie sądziłem, że tak szybko mi zleci ten twór. Mam nadzieję, że pojawi się kolejny sezon, bo to anime jest po prostu według mnie dobre. Bo mimo prostoty grafiki, nadrabia tu fabuła, postacie, walki i wiele innych rzeczy. Okrucieństwo tu również jest na porządku dziennym i wprost pokazują, że ludzie czy demony robią co chcą i dochodzi również do wykorzystywania kobiet. Wiecie, wojna to i czasem żołnierze robią co chcą, tym bardziej jak dostają zgodę od samego dowództwa, w tym przypadku od dowódców demonów. Oczywiście ludzie nie są świadomi, że coś takiego jak demony czy Idaten istnieją, także w tym anime naprawdę sporo się dzieje i jest naprawdę ciekawie. Okej, przejdźmy do mojego podsumowania.
Fabuła. Fabuła jest ciekawa, wciągająca, sporo tu intryg oraz tajemnic, więc spędziłem przy tym dobrze czas i nadal czekam na odpowiedzi na te pytania, na które zapewne jeszcze trochę poczekam. Audio. Nie zwróciłem większej uwagi na muzykę, więc prawdopodobnie po prostu nie była dla mnie jakkolwiek ciekawa. Kreska. Prosta i jasne kolory, których fanem nie jestem, ale tutaj miało to swój urok i bardzo mi się podobała. Podsumowując, Heion Sadai no Ida Tenkaichi to kawał naprawdę dobrej i ciekawej produkcji. Wciągnąłem się w ten świat, gdzie walka między demonami a Idaten ponownie się zaczęła, gdzie jest sporo tajemnic, gdzie sporo walki humoru. Serdecznie Wam polecam i naprawdę mam ogromną nadzieję, że pewnego dnia zaczną wydawać kolejny sezon, bo według mnie zasługuje na to. Jeśli jednak nie, to mam nadzieję, że chociaż uda mi się dorwać mangę. Chociaż z tego co patrzyłem, ostatnia manga została wydana 2 października 2022 roku, więc... No, mam jednak nadzieję, że autor nie porzucił tego i ma zamiar wydawać kolejne. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!